Mieliśmy spotkanie z naszym nowym potencjalnym pracownikiem, ale nie chciałem go kręcić, żeby go nie stresować za bardzo. Dzisiaj jest dzień, kiedy nagrywam Zapytaj Beczkę. I byłoby trochę dziwne, gdyby nie został naszym pracownikiem, a go już nakręciłeś. Prawda. I na toku. Idziemy nowo. A, jakie te kwiatki są intensywne. Piękne. Podobają mi się, jak twoja twarz. Meat with bread. Pasta with salad. Miejsce wygląda jak Charlotte w Warszawie. Czy w Krakowie. There's like a specific thing that makes Caesar salad. Dzisiaj jest generalnie strasznie obrzydliwie. Takiej pogody to w Polsce nie macie. W Polsce. A sorry, macie. Hey Kasia, have you seen Chris? I'm looking for Chris. No, I haven't seen him. To ja. Zwykle do Zapytaj Beczkę biorę między 30 a 50 pytań. Część z nich odpada, jak w trakcie nagrywania nie przyjdzie mi nic śmiesznego do głowy. Zobaczmy, co w kąciku Kasi. Poprawiłem dzisiaj jeden film, zmontowałem drugi film, wybrałem pytania do Zapytaj Beczkę. Możemy powoli myśleć o nagrywaniu. Strasznie dawno nie miałem tak, żeby móc cały dzień pracować nad Zapytaj Beczkę. Zawsze muszę to godzić z jakimiś innymi rzeczami. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo to jest taki popularny program, z którym dużo ludzi mnie utożsamia, ale z drugiej strony, jak myślicie sobie o tych wszystkich projektach, które staram się prowadzić i pomyślicie, ile jest czasu w ciągu tygodnia, żeby przy jakiejś trzeźwości umysłu pracować, to naprawdę trudno jest wygospodarować cały dzień, żeby przez cały dzień robić tylko jedną rzecz. Przyszło jedzenie. Dzisiaj będziemy jeść nie hamburgery, tylko sałatki. 1570. Tak a propos kosztów życia w Japonii, taka sałatka 1500 jenów, 45 zł. Przez tego daily vloga w tym tygodniu mało śpię, więc teraz pozwalam sobie zrobić drzemkę. Ustawiłem sobie światło, zrobię sobie wywiad z samym sobą. Dzień dobry, witamy w programie Actors Studio. Jest z nami dzisiaj pan Krzysztof Gonciarz. Bardzo miło nam mieć tu pana. Dziękuję również za zaproszenie. Naprawdę wielki zaszczyt. Krzysztof, Zapytaj Beczkę to twój najpopularniejszy program na YouTubie, możemy tak powiedzieć. Jak się z tym czujesz? No bo ty jednak jako twórca zrobiłeś dużo różnych rzeczy, też dużo poważnych rzeczy. Wcześniej jeszcze byłeś dziennikarzem, zajmowałeś się grami wideo. Jak ci jest z tym, że najpopularniejszy program to program dla gimbusów? Beczka się zaczęła jako program dla gimbusów, oczywiście. Natomiast ona przez lata dojrzewała sobie, ja dojrzewałem jako twórca, jako komik internetowy i zaczynałem poruszać coraz odważniejsze tematy, zawierać w tym programie coraz więcej opinii i myślę, że przez lata
taki głupi, gimbusiarski humor wyewoluował w coś, co ma jakby własną ideologię i w Polsce, na polskiej YouTube'owej scenie myślę, że to jest dosyć jednak unikalne, bo większość twórców unika poruszania tematów takich poważniejszych, nawet kiedy mówimy o przebraniu tych tematów poważnych w takie szaty komediowe. Właśnie, bo jak to do końca jest? Czy ty swoimi opiniami w Zapytaj Beczkę prowokujesz ludzi? Czy to są naprawdę twoje opinie? To są moje opinie, tylko przepuszczone przez tyle filtrów takiej czy złośliwości, czy cynizmu, czy ironii, że sam już do końca nie wiem. Znaczy w pewnym momencie ta granica już się zaciera. Czy to, co ja mówię, to jest wprost prawda, czy prawda przez zaprzeczenie, to jest po prostu kwestia interpretacji, ale chodzi mi bardziej chyba o to, żeby widz oglądając ten program po prostu się nad tymi rzeczami zastanawiał, żeby to nie było tylko tak usiąść i wspólnie się pośmiać z żartów o kupie, tylko żeby te żarty o kupie jeszcze tam miały jakieś drugie dno. Tak mówisz o żartach o kupie, a mimo wszystko tam w tym programie żarty o kupie czasem jednak są. Ja się przez długi czas posługiwałem, jak ludzie mnie o to pytali, przykładem Shreka, że Shrek to jest przykład filmu, który jest śmieszny dla dorosłych i jest śmieszny dla dzieci na dwóch różnych płaszczyznach. Są tam takie żarty, jest tam przecież dowcip w Shreku zrobienia loda, powiedzmy wprost. I on jest nieczytelny dla dzieci, a dla dorosłych to jest kompletnie co innego. I chciałbym właśnie tak konstruować sobie Zapytaj Beczkę, żeby ona działała na dwóch płaszczyznach, żeby ludzie, którym wystarcza pośmiać się z kupy i pośmiać się z tam Eszele Gesze i takich innych powiedzonek, to właśnie bardzo dużo też rolling joke'ów jest w programie. Tak, ale skończymy, że widz młodszy czy taki chcący się zrelaksować, on po prostu sobie obejrzy ten program na takiej pierwszej płaszczyźnie. Natomiast drugie dno to jest coś, co myślę doceniają ci widzowie, którzy chcą trochę więcej pomyśleć podczas oglądania po prostu. A co z tymi rolling joke'ami? Rolling joke'i rodzą się w Zapytaj Beczkę same. Zapytaj Beczkę stała się takim generatorem rolling joke'ów w zasadzie. Dziaba. Mamy tutaj teraz w studio możliwość robienia różnych kolorów tła. Ja najbardziej lubię Zapytaj Beczkę na szarym kolorze. Sophisticated. Yeah. All the lights except for the studio lights. That one too. Yeah. Trudno zapamiętać te wszystkie regułki z angielskiego. Na razie muszę się przesiąść na tę kamerę, bo główna kamera jest kręcąca teraz. Przed kręceniem beczki mam taki rytuał, który uwzględnia słuchanie wybranych bojowych kawałków, głównie Kaniego Westa. Jako że program jest improwizowany, to ważne jest, żeby się wprowadzić w odpowiedni stan mózgu przed nagraniem. It begins. Dzień dobry, witam was w 131 odcinku Zapytaj Beczkę! Kręcenie Zapytaj Beczkę to jest stan umysłu, w którym jestem jednocześnie jak najbardziej w 100% sobą i jednocześnie kimś kompletnie innym. To jest... Ja jak kończę nagrywać, to czasem średnio nawet pamiętam, co mówiłem przez czas nagrywania. Przez to, że to jest improwizowane po tylu odcinkach, dla mnie to jest taki 100% trans. Sam się często dziwię, widząc rzeczy, które mówię. Jaki będzie zasięg organiczny posta na twoim fanpage'u, na którym będzie napisane, że nie żyjesz? Bum! Skończyłem! Zostały mi na karcie pamięci 2 minuty. Ja mam oczywiście jak zawsze zdarte gardło, ale nawet lubię ten efekt, bo wtedy brzmi śmieszniej. Jak mam tak zdarte gardło! Ludzie mnie często pytają, czy ja cały czas się bawię robiąc Zapytaj Beczkę i czy lubię robić Zapytaj Beczkę. Przerwy w emisji tego programu dowodzą, że nie chcę schodzić poniżej pewnego poziomu i robię go wtedy, kiedy czuję, że mam coś do powiedzenia i że jestem w stanie wprowadzić się w ten trans godzinny, kiedy po prostu napierdalam i mówię te rzeczy i to... Zapytaj Beczkę, to jest najważniejszy program, który robię. Moje programy o Japonii są informacyjne, tam jest dużo fajnych rzeczy. Moje programy w stylu sztuka składania historii, one są najładniejsze, ale mimo to wszystko myślę, że Zapytaj Beczkę to będzie moja prawdziwa spuścizna. To jest program, który robię, co do którego mam naprawdę poczucie, że on ma znaczenie, że wielu młodym ludziom pokazuje koncepcje, których nie mają poznać
gdzie poznać gdzie indziej. I robi to w sposób, który jest odpowiednio podany i odpowiednio to taka mądrość tam jest zamaskowana, że nie odrzuca ich. Jestem z tego dumny.